się ma tu wahacz. Zmiany w przepisach coraz bardziej eliminują z rynku małe sportowe samochody spalinowe i do listy, powiedzmy, ofiar w 2023 roku dopisać można Abartha 695. Nie na szczęście jeszcze ten model udało się dorwać do testów i to w naprawdę konkretnej wersji Tributo 131 Rally. Powstała ona, aby złożyć hołd Fiatowi 131 Abarth, który 40 lat temu zakończył starty w motorsporcie i jak na edycję limitowaną przystało, wyprodukowano jedynie 695 egzemplarzy tego, co widzicie na tym filmie, na cały świat. W tej odmianie z grubsza zastosowano wszystko, co Abarth 695 może zaoferować najlepszego, bo mamy wydech rekord Monza albo zawieszenie koni i mocniejszy 180-konny silnik, przy czym te elementy dorzucić można było też do zwykłych Abarthów, odpowiednio je doposażając. Mówię o tym w czasie przeszłym, ponieważ zamówienia na 695 w dowolnej wersji można było składać jedynie do początku 2023 roku, a teraz model ten, idąc do salonu, nie jest już niestety dostępny. Wracając jednak do zmian, które wprowadza testowana odmiana, to występują one również w obszarze wyglądu i dostaje się 17-calowe felgi o unikalnym wzorze oraz malowanie z niebiesko-czarnym dwukolorowym lakierem. Dodatkowo mamy też trochę czarnych akcentów na zderzakach czy progach i efekt wypada moim zdaniem świetnie, bo auto wygląda wyraziście i agresywnie i ten komplement brzmi jeszcze donośniej, jeśli człowiek sobie przypomni, że Fiat 500, na którym bazuje ten Abarth, ma już 16-letni rynkowy staż. Samochód wyposażony jest też w spoiler, którego kąt nachylenia regulować można manualnie po odkręceniu tej śruby. Na nim też oczywiście nie zabrakło czarnego malowania oraz znajdującego się od spodu napisu Abarth. We wnętrzu testowanego modelu bardziej widać jest już upływ czasu, ale też nie jest źle, bo kabina oparta w 100% o obłe linie wciąż ma swój urok. W Tributo 131 uwagę zwraca porcja alcantary na desce rozdzielczej. Mamy też efektownie wyglądającą i świetnie leżącą w dłoni dźwignię zmiany biegów, która jest metalowa, co może w bardzo gorące albo bardzo zimne dni dawać się we znaki. Na kierownicy mamy też trochę alcantary i skóry, która niestety ma przeciętną jakość. Są za to wstawki z włókna węglowego, które nadają całości dodatkową porcję bardzo fajnego, wyścigowego klimatu. Kierownica jest gruba, chociaż trochę za duża i mogłaby być zmieniona względem zwykłego Fiata 500. Nie jest to jednak największy problem, ponieważ kolumna regulowana jest tylko w jednej płaszczyźnie góra-dół, znowu tak jak we Fiacie. W przeciwieństwie jednak do Fiata mamy w testowanym Abarthie kubełkowe fotele, w przypadku których brak większej regulacji kierownicy bardziej mi dokuczał i trudno było znaleźć dobrą pozycję, bo gdy kierownica była ok, to za blisko nóg miałem pedały. Warto jeszcze wspomnieć, że fotela nie można regulować z kolei na wysokość. Jak na Fiata 500 przystało, siedzi się tutaj wysoko, ale to akurat mi nie przeszkadzało. Fotele firmy Sabel są dosyć ciasne, ale nie do przesady, bardzo dobrze stabilizują ciało w zakrętach. Nie są one jednak aż tak twarde i okazały się w rzeczywistości miększe niż sugerowałoby ich wygląd, no ale wciąż trochę tej twardości w nich jest. Mają również przyjemne dla oka detale i ogólnie są mocnym punktem testowanego egzemplarza. Jeszcze ciekawostka związana z fotelami. Są one na tyle szerokie, że możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia przy pomocy tego pokrętła jest możliwa wyłącznie, gdy się otworzy drzwi, ponieważ gdy są one zamknięte, to po prostu nie ma miejsca, aby tutaj wcisnąć rękę. Jeśli chodzi o materiały, to mamy poza sportowymi dodatkami takie same jak we Fiacie 500, co oznacza, że od najwyższych do najniższych partii w kabinie mamy twarde tworzywa, które wypadają przeciętnie pod kątem jakościowym. Podłokietniki są na szczęście trochę miękkie, jeśli chodzi o detale, to niektóre zostały wykonane w sposób bardziej natchniony, powiedzmy, jeśli chodzi o design. Inne są bardziej standardowe, no ale całość trzyma rozsądny poziom, też nie mam zastrzeżeń do spasowania, więc chociaż jak na takie małe autko jakość wypada ok, to jednak biorąc pod uwagę cenę egzemplarza testowego można by oczekiwać czegoś więcej. Mówię tak, ponieważ Abarth 695 w testowanej odmianie kosztował około 165 tysięcy złotych. Nie jest to oficjalna cena w Polsce, ponieważ Tributo 131 Rally nigdy nie był przeznaczony do zamawiania w naszym kraju, ale przeliczając z grubsza kwotę, którą trzeba było za niego zapłacić na zachodzie, wychodzi taka cena i za te pieniądze można mieć większe wymagania całościowo niż w przypadku kontaktu ze znacznie tańszym Fiatem 500, w którym co prawda też, powiedzmy, podatek od bycia designerskim modelem się płaciło, ale wciąż wyjściowa cena była niższa.
Jeśli ktoś poszukuje możliwie najbogatszego wyposażenia w aucie za te pieniądze, to też Abarth 695 go nie rozpieści, ponieważ samochód ten nie oferuje chociażby jakiegokolwiek tempomatu ani świateł LED, bo na pokładzie zamontowane zostały ksenony i tego typu rozwiązania są kolejnym potwierdzeniem tego, że auto ma już swoje lata. Brakuje także dostępu bezkluczykowego chociażby, ale wciąż w modelu tego typu, który jednak został stworzony głównie do zabawy i dostarczania dużych emocji podczas jazdy, nie jest to coś dyskwalifikującego, bo podstawowe i najważniejsze rzeczy do normalnego użytkowania na pokładzie są obecne, czyli np. automatyczna klimatyzacja, elektryka, szyb i lusterek, czujniki parkowania czy system inforozrywki z dotykowym ekranem. Ilość dodatków oczywiście zależy od wersji wyposażeniowej, bo to co prezentuję na tym filmie jest wcieleniem Abartha 695 maksymalnie dopakowanego, ale niestety, tak jak mówiłem na wstępie, obecnie możliwości zamawiania nowych egzemplarzy tego modelu nie są już dostępne i trzeba polować na to, co już zostało wyprodukowane. Obecnie, idąc do salonu Abartha, w ofercie znajduje się wyłącznie wprowadzony niedawno do sprzedaży elektryczny wariant oparty o Fiata 500e, który dysponuje silnikiem mocy 155 koni mechanicznych i z tym, co oferowały spalinowe samochody ze Skorpionem na masce, nie ma zapewne niestety wiele wspólnego. Kosztuje za to też niemało, bo w topowej wersji Turismo, wyposażonej chociażby w generator dźwięku Abarth, bo bazowa jej nie ma, około 210 tysięcy złotych brutto albo 2596 zł netto miesięcznie, jakby ktoś skusił się na leasing operacyjny tego auta, i taką ofertę przygotował partner Wahacz TV, firma Carlis Polska, przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym. Dla widzów kanału dostępny jest też bonus w postaci darmowego dostarczenia auta pod wskazany adres. Może być to dowolny model z ich oferty, też w wynajmie długoterminowym. Wystarczy w uwagach do zamówienia wpisać kod Wahacz Free. Instrukcję wraz z linkiem wrzuciłem w opisie filmu. Jeśli komuś uda się jednak upolować spalinowego Abartha 695, to w mocniejszej wersji otrzyma wspominane 180 koni mechanicznych, które generowane jest z turbodoładowanego 4-cylindrowego silnika benzynowego 1.4 T-Jet. Jednostka ta wystarcza, aby 100 km na godzinę osiągnąć w katalogowym czasie 6,7 sekundy i faktycznie testowany model jest szybki, ale to nie suche liczby wpływają na to, że zwiększanie prędkości odczuwa się w nim w silny sposób, a cała otoczka temu towarzysząca. Przede wszystkim w 695 jest głośno, za co odpowiada wydech dający cały czas o sobie znać przyjemnym pomrukiem. Podczas wkręcania na obroty robi się on wyraźnie donośniejszy i efekt ten spotęgować można aktywując tryb sportowy, wciskając przycisk ze Skorpionem na desce rozdzielczej, gdzie co ciekawe w zwykłych Fiatach 500 mamy przycisk City aktywujący intensywniejsze wspomaganie kierownicy, stworzone aby lekko jeździć po mieście. Tutaj po wciśnięciu jest wręcz przeciwnie, ponieważ skutkuje to m.in. wyraźnym utwardzeniem się układu kierowniczego i wtedy opór stawiany przez kierownicę jest naprawdę duży, na poziomie, który rzadko spotyka się w samochodach. To dodatkowo buduje fajny nastrój, gdy podczas dynamicznej jazdy po zakrętach ma się wrażenie obcowania z jakimś sportowym bolidem. W trybie normalnym wciąż czuje się, z jakim autem ma się do czynienia i Abarth ma dobrą bezpośredniość reakcji, ale zarazem nie jest to auto męczące na co dzień, bo nie myszkuje po pasie i w pozycji 0 ma odpowiednio wygładzone reakcje. Spodobało mi się to, bo testowany model nie wymusza aż tak ostrej jazdy i po prostu można trochę zaszaleć, kiedy się chce. Wtedy do uszu dobiega chociażby świetny dźwięk z wydechu, w którym nie ma za bardzo wulgarnych strzałów znanych z większości współczesnych hot hatchów, tylko bardziej taki mechaniczny, donośny odgłos. Osobiście możliwości łatwego postrzelania z wydechu trochę mi tu brakowało, ale rozumiem takie podejście i jest ono w Abarthie po prostu inne, nie znaczy gorsze. Wydech chociażby po uruchomieniu brzmi tak. Zmiana trybów jazdy nie wpływa za to na pracę zawieszenia i jest ono naprawdę twarde. Nie jest to poziom ekstremalny, ale wciąż trzeba mieć świadomość, że czuje się tutaj praktycznie każdą nierówność nawierzchni i przy dłuższych podróżach po gorszych drogach będzie to dokuczające. Wciąż w takim małym go-karcie jest to cecha, a nie wada i mnie tako zestrojenie się podoba. Tak samo skrzynia biegów zachowuje się zawsze tak samo i w jej przypadku dostajemy odpowiednio precyzyjnie pracujący lewarek z niezbyt długimi skokami i taki, z którego po prostu przyjemnie
przyjemnie się korzysta. Nie jest to jednak konstrukcja typowo sportowa, tylko dopracowany, cywilny manual, dzięki czemu podczas normalnej jazdy nie miałem problemów z płynnością. W skrzyni brakuje za to wyraźnie 6. biegu, bo chociaż gdzieś na krętych drogach czy w mieście 5 przełożeń w zupełności wystarcza, to jadąc z większymi prędkościami aż się prosi, aby wykonać jeszcze jeden ruch ręką w kierunku 6, której niestety nie ma. Pomimo tego testowany Abarth jest najlepszym wcieleniem 500 na drogi szybkiego ruchu, bo może jest wtedy głośno i nie czuje się, aby to auto na długie trasy zostało stworzone, to jednak dostępna moc sprawia, że można bardzo sprawnie w takich warunkach podróżować. Wciąż jednak idealnym miejscem dla Abartha 695 są kręte, równe drogi i wtedy samochód pokazuje cały swój potencjał, bo świetnie trzyma się on na wierzchni, jest głośny i zapewnia całościowo wrażenie i frajdę, którą ciężko jest znaleźć w innych autach na rynku, bo też w sumie niewiele ostało się takich szalonych maluchów. A tutaj wystarczy wybrać odpowiedni tryb, wkręcić silnik powyżej 2000 obrotów i nic więcej nie trzeba. Ciężko jest jednak w przypadku testówki znaleźć też drogę, aby wykorzystać potencjał tego samochodu, bo w Polsce nie ma wiele miejsc, które pozwolą się temu modelowi zmęczyć bez ostrego łamania przepisów. Zatem myśląc o tym samochodzie, zdecydowanie miałbym w głowie nie traktowanie go jako czegoś na co dzień, a bardziej jako zabawkę do okazjonalnego wypadu, np. w góry albo na tor. Zegary oparte są o ekran LCD, bardzo zgrabnie wkomponowany w otoczenie. Jeśli chodzi o zawartość komputera pokładowego, to mamy tutaj tylko te podstawowe rzeczy związane ze śledzeniem parametrów jazdy, no ale wszystko co najważniejsze się w tym komputerze znalazło. Z lewej strony mamy dodatkową tarczę pokazującą, kiedy odpala się tryb sportowy oraz ciśnienie turbiny. Sterowanie komputerem odbywa się poprzez wciskanie prawej manetki, co biorąc pod uwagę jego funkcjonalność jest wystarczające, no ale też fakt zostaje, że gdy przegapimy to, co nas interesuje, to przez całą listę trzeba się przełączać od nowa. Na zegarach zmieniać można też kilka rzeczy związanych z działaniem samochodu przy pomocy tych przycisków, które normalnie służą do zmiany położenia światła. Nie jest to wygodne, więc dobrze, że tylko kilka rzeczy się tutaj znalazło. Można chociażby ustawiać, które elementy będą się wyświetlały na liście albo nie będą. Tak jak na przykład miałem wyłączone radio, ale gdybym je włączył, no to ta lista przewijana prawą manetką zawierałaby też jego wskazania. Na kierownicy mamy wyłącznie przyciski odpowiadające za sterowanie telefonem oraz multimediami, zmiana piosenek, zmiana głośności. Jest tych przycisków na tyle mało, że nie ma najmniejszych problemów, aby nauczyć się ich obsługi. System inforozrywki ma ekran o przekątnej 7 cali i średniej jakości i czasami to doskwiera, na przykład mamy widok łączony mapy z informacjami z systemu audio, trochę za dużo jest tych przycisków i to jest dosyć chaotyczne, że te wskazania są tutaj naokoło. Jeszcze fakt, że belka na dole ze skrótami do najważniejszych modułów zabiera miejsce, nie pomaga, no ale fakt też zostaje, że ta belka jest wygodna, jeśli chodzi o poruszanie się po tym systemie. Mamy dobrą reakcję na dotyk oraz przejrzyście zaprojektowane ustawienia, więc zamiast kilka opcji zostawiać na komputer na zegarach, moim zdaniem tutaj powinno się wszystko wrzucić, byłoby lepiej, ponieważ tutaj poruszanie się po tych kategoriach nie stanowi żadnego problemu. No i ogólnie widać po tym systemie już przestarzałość, ale w takich najważniejszych zastosowaniach codziennych wypada on ok. Żadnych zastrzeżeń nie mam do tego, co znajduje się pod ekranem, ponieważ tam panel klimatyzacji i różne inne przyciski są w pełni fizyczne, odpowiednio duże i bardzo wygodne w obsłudze. Pilot Abartha ma formę scyzoryka i bryłę taką samą jak w zwykłym Fiacie 500. Trochę szkoda, jakieś większe zmiany dodające sportowego charakteru by tutaj moim zdaniem nie zaszkodziły, no ale mamy konstrukcję, która jest lekka, niezbyt duża, więc pod kątem praktycznym wypada dobrze. Jest ona także wykonana z przyzwoitej jakości czarnego plastiku. Przód testowanego Abartha jest wyraźnie pochylony, co skutkuje tym, że frontowa szyba jest daleko od głowy kierowcy, a maska jest w ogóle niewidoczna. Biorąc pod uwagę jednak rozmiary samochodu, i tak nie jest to jakiś wielki problem, no ale fakt zostaje, że budowa przednich części nadwozia nie ułatwia wyczucia, gdzie się ono kończy. Widoczność na bok jest dobra, z tyłu też nie ma najmniejszych problemów, ponieważ tylna szyba jest duża, a sam samochód jest bardzo krótki. W związku z tym obecność wyłącznie czujników parkowania z tyłu jest wystarczająca.
Wymiary samochodu to 366 cm długości i 162 cm szerokości, dzięki czemu jakiekolwiek kwestie związane z budową jego nadwozia schodzą na dalszy plan, ponieważ wjazd w nim gdziekolwiek jest bardzo łatwy. Wciąż jednak manewrowanie jest większym wyzwaniem w Abarcie niż w zwykłym Fiacie 500, ponieważ układ kierowniczy stawia większy opór, o którym wspominałem. Gorszy zdaje się być też tutaj promień skrętu. Z kolei spalanie w mieście trzymane jest na rozsądnym poziomie, ponieważ w Warszawie uzyskiwałem średnio 7,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach pozamiejskich były to okolice 6 litrów, a na ekspresówkach 6,5-7 litrów. Jadąc bardzo ostro, oczywiście te liczby mogą wyraźnie wzrosnąć, ale podróżując w normalnym stylu nie jest źle. W kabinie testowanego modelu nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła, a biorąc pod uwagę jego cenę i też takie bardziej designerskie pozycjonowanie, szkoda, że się one nie znalazły. Jeśli chodzi jednak o warstwę taką czysto użytkową, to nie ma się do czego przyczepić. Mamy wszystkie instrumenty pokładowe podświetlone, jest zastosowany czytelny kolor pomarańczowy z domieszką bieli na zegarach, więc całość może niczym nie zachwyca, ale wypada ok. Przednie światła testowanego Abartha są okrągłe, co nie powinno być w tym modelu zaskoczeniem. Mamy w nich zastosowane różne technologie, bo na dole są LEDowe pierścienie, trochę wyżej ksenonowe światła główne, a na górze żarówkowe kierunkowskazy. Żarówki występują także w kierunkowskazach z boku, umieszczone są one w oldschoolowym miejscu, to znaczy na błotnikach. Z tyłu także wszędzie zamontowano żarówki i żałuję, bo wprowadzenie nowszego technologicznie oświetlenia przy okazji któregoś liftingu na pewno by temu modelowi wyszło na dobre, a tak jest dosyć biednie w tym obszarze. Na szczęście samochód nadrabia przyjemnym projektem świateł. Lampy ksenonowe w testowanym modelu zapewniają dobrą moc świecenia, a także niezłą precyzję, zatem pomimo tego, że jest to już praktycznie niestosowaną konkurencji technologia, to wciąż daje sobie ona radę tutaj bez zarzutu i względem LEDów zauważyć można głównie lekko cieplejszą barwę światła. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to muszę mieć nogi tak na boki rozłożone, ponieważ w innym przypadku nie miałbym czego zrobić z kolanami. Nad głową też nie jest dobrze, ponieważ muszę się konkretnie schylać, aby nie stykać się z podsufitką. Zatem Abarth 695 jest takim typowym samochodem, który jest może czteromiejscowy. Nie ma tutaj piątego na szczęście miejsca przewidzianego, ale tak realnie dwuosobowym. Bagażnik testowanego modelu ma dosyć symboliczną pojemność 185 litrów, mamy tutaj niski próg załadunkowy, całkiem sporych rozmiarów otwór jak na auto tego typu oraz regularne kształty. Po bokach nie ma żadnych dodatków w postaci haczyków czy tego typu spraw, z kolei pod podłogą znalazł się element systemu audio firmy Beats oraz zestaw naprawczy. Podsumowując, Abarth 695 w testowanej odmianie Tributo 131 Rally zdaje się być godnym hołdem oddanym przeszłości, ale też temu modelowi z czasów współczesnych, ponieważ zbiera się tutaj wszystko, co miał on do zaoferowania najlepszego i pokazuje ten egzemplarz również, dlaczego Abarth cieszy się tak dobrą renomą wśród fanów aut tego typu, chociaż zdroworozsądkowo jest to pojazd bardzo niepraktyczny. W każdym razie era takich samochodów niestety dobiega końca i szkoda, że tak się dzieje, ponieważ elektryki też mogą być bardzo szybkie i pewnie wiele niepozornych aut na prąd takiego Abartha na prostej by przegoniło, ale przez swoją charakterystykę po prostu nie zapewnią one takich ogólnych wrażeń z użytkowania jak bohater tego testu. I to wszystko, co przygotowałem o Abarthie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!